Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj króciuteńki odcinek. Na prośbę wielu z Was nagramy teraz, jak wygląda szpaler róż, który bardzo wczesną wiosną, to była jeszcze zima tak naprawdę, w lutym, przycinaliśmy bardzo mocno, bo wiele z tych odmian ucierpiało od mrozu i dużo pędów było przemarzniętych. Tego jeszcze wtedy do końca nie było widać, bo to było bardzo wcześnie, ale przycięliśmy bardzo mocno. Przypuszczam, że część z Was obawia się takiego mocnego cięcia i chcecie zobaczyć, jak teraz takie róże po takim mocnym cięciu wyglądają. Przejdziemy sobie wszystkie odmiany, zobaczycie, jakie są różnice, jak poszczególne odmiany zareagowały na takie mocne cięcie. Zobaczycie, że nie wszystkie rośliny żyją. Zdarzają się też kilka sztuk, które nie odbiły. I jeszcze na końcu pokażę Wam jedną ważną rzecz, która się przyda Wam po takiej ostrej zimie, co się może z różami dziać. Zaczynamy. Na początku odmiana Rotilia. Zobaczcie, większość róż dosyć dobrze zareagowała, ale są duże różnice między tym, jak rośliny w tym momencie wyglądają. Pierwszy krzew bardzo ładnie się zregenerował. Widać, że już tutaj mocno biją bardzo ładne pędy. Natomiast ten drugi krzew dużo gorzej. Tutaj mieliśmy bardzo starą część rośliny. Zobaczcie, i tutaj z tego się nic nie zbiera. Tutaj nic nam się z tego nie zbiera. Jedynie ten fragment, który jeszcze był młodszy, tu z niego zaczyna coś żyć. Dobrze by było potem pozbyć się całej tej części, ale do tego pewnie będzie potrzebna piłka. Na razie to zostawiamy. Tutaj jest podobna sytuacja. Zobaczcie, ta część, ten fragment krzewu jest praktycznie już martwy, nic tu się nie dzieje, ale z tej drugiej strony zaczynają wyrastać ładne pędy i dobrze, że chociaż ta strona jest w miarę młodsza i ładnie się regeneruje. Jeżeli macie taką sytuację, tam dalej będą te sytuacje lepiej pokazane, że macie krzew, z którego wyrasta niewiele, ale bardzo ładne, grube pędy, to proponuję Wam zrobić taką rzecz, ponieważ takie grube pędy, one są bardzo narażone na wyłamanie. Jeszcze nie teraz, ale powiedzmy za jakieś 3 tygodnie bardzo łatwo będą się mogły wyłamywać, więc proponuję Wam zrobić coś takiego. Niech Wam nie będzie tego żal, bo przez takie cięcie na pewno uratujecie ten pęd. On się zacznie później jeszcze rozgałęziać i nie stracicie, nawet jak będą potem jakieś wiatry, burze czy coś, nie wyłamie Wam tego pędu. Druga odmiana to odmiana Airbrush. I tutaj są największe straty. Tu jest wszystko fajnie, ładnie, ok, ale mamy pod rząd 2 krzewy, które po prostu nie przezimowały. I już ta odmiana, moim zdaniem, jak ciąłem te pędy, wyglądała na odmianę, która najbardziej ucierpiała z całego tego szpaleru. Więc 2 krzewy nie przeżyły. Następnie mamy odmianę Planten und Blumen. Ona się bardzo ładnie zachowuje. Zobaczcie, jaka jest gęsta. Fajnie to wszystko wygląda. Jeżeli macie tak dużo pędów, tak jak tu, to przeważnie one są troszeczkę słabsze niż takie pojedyncze pędy i one są mniej narażone na wyłamanie, też dlatego, że jeden pęd zasłania drugi. Natomiast kiedy macie właśnie mniej pędów, a mocniejszych, to jednak warto takie coś zrobić. O, takie przycięcie. I tutaj zobaczcie, też widać, że nie wszystkie zbierają się równo. Ten krzew później ruszył, więcej czasu potrzebował na to, żeby się obudzić, żeby te pąki śpiące tutaj się obudziły. Zobaczcie, jaka to jest stara tutaj ten fragment krzewu. Tu się wydawało, że nic tutaj się nie obudzi, ale jednak coś się nam obudziło i rośnie. I szczególnie właśnie w takim przypadku warto zrobić to odcięcie. Tak? Jak te pędy urosną, można to zrobić już teraz, ale lepiej, jak one będą troszkę dłuższe. O, i kolejny przykład. Tutaj, widzicie? Ten pęd, jestem pewien, że on by się wyłamał wtedy, kiedy by te kwiatostany z tego zrobiły się większe, więc lepiej nie dopuścić do tego kwitnienia pierwszego, wyciąć i poczekać, aż tutaj stąd nam wyrosną nowe odrosty. Odmiana Solero.
Tutaj wszystko się bardzo ładnie zabrało. Wszystkie krzewy wystartowały. Jedne lepiej, inne troszeczkę gorzej. Ale wszystko żyje. Podobnie jak odmiana Gartenspatz. Też wszystkie ładnie żyją. Ten krzew jest trochę moim zdaniem mniej zagęszczony niż pozostałe. I też, żeby uchronić te pędy przed wyłamaniem, ja je po prostu przytnę. Podobnie zrobię tu. Nie musicie wszystkich przycinać, wystarczy, że te najmocniejsze przytniecie. Tu już mamy ładnie. I tutaj mamy odmianę lampion. I w odmianie lampion 2 krzewy nie przeżyły. Tutaj coś zaczyna się dziać, ale nie sądzę, żeby to było, żeby to dobrze rokowało. Ja raczej już spisuję to na straty. Zobaczcie, myśmy to cięli bardzo wcześnie i część pędów wymagałaby jeszcze poprawy, tak jak to wszystko. Natomiast ja nie chcę już tutaj grzebać sekatorem, żeby nie pouszkadzać tych rosnących pędów. Na razie to tak zostawię i ewentualnie za rok na wiosnę zrobię tutaj już taką prawdziwą kosmetykę, powycinam to. Tu drugi krzew odmiany lampion, który nie przeżył. Sangerhauser Jubilaum Rose. Jestem zaskoczony, bo to też były mocne krzewy o starych tych nasadach, ale wszystkie się ładnie zebrały. I jeszcze te rośliny były częściowo osłabione, bo tutaj w ubiegłym roku na tej odmianie pojawiła się rdza. Ale wszystko ładnie się zbiera. Tu też jestem lekko zaskoczony, ale z kolei raczej negatywnie, dlatego że odmiana Sherry Girl, ja ją zawsze uważałem za odmianę dosyć mrozoodporną. Natomiast widać, że ona tutaj ucierpiała dość mocno. Już w ubiegłym roku 2 krzewy mi się nie podobały po zimie. Też takie były jakby nadmarznięte albo uszkodzone z jakiegoś innego powodu, ale nie rosły tak idealnie. No i widać, że to się bardzo, bardzo powoli zbiera, ale się zbiera. Praktycznie wszystkie krzewy są uratowane. Tutaj znowu widać, że część pędów należałoby jeszcze powycinać. Nie są to jakieś bardzo duże pędy, ale zrobić taką kosmetykę. Natomiast robienie teraz czegoś takiego wiąże się z tym, że jest duża szansa, że sobie takie wyrastające pędy powyłamujemy, więc można się z tym wstrzymać. Tutaj mamy odmianę też mocno rosnącą Sirius. Też wszystkie krzewy się ładnie regenerują i też bardzo mocny pęd. Można go przyciąć już w ten sposób, tak? Zobaczcie, jedne są dużo jak gdyby szybciej ruszyły i są w większym, w dalszej fazie rozwoju. Inne ruszyły zdecydowanie później, tak? Mniejsze. Black Forest Rose. Wszystkie wyglądają bardzo fajnie. Wszystkie w miarę równo ruszyły. Gęste. Fajnie to wygląda. Apricola też. Wszystkie krzewy ruszyły, ale one nie wyglądają aż tak fajnie jak Black Forest. Tych pędów jest jakby trochę mniej, na niektórych krzewach szczególnie. I wtedy właśnie należy zrobić jeszcze to uszczykiwanie. Szczególnie właśnie w takich przypadkach jak na przykład te najmocniejsze. Wiem, że to się wydaje nielogiczne, żeby najładniejsze pędy przycinać, czyli jak gdyby wielu z Was pomyśli, że niszczymy te najładniejsze pędy, ale uwierzcie mi, to się opłaca. Tu mamy ślicznotkę z Koblencji
I to były te krzewy, które były wcześniej w miarę regularnie odmładzane i widać, że fajnie tu się zbierają. Ten jeden jest troszeczkę mniejszy, troszeczkę gorszy. Widać, że on bardziej ucierpiał. Pozostałe, ale wszystkie się zebrały. One były bardzo też nisko przycięte, niektóre z nich, tak jak ten. I to wszystko ładnie nam się tu zagęszcza. Zobaczcie, tu jest mnóstwo pędów. To są dziesiątki pędów, które wyrastają. Tutaj mamy odmianę Queen of Hearts. Ja tej odmiany tak nie za bardzo ją lubię, dlatego że ona robi się łysa u dołu w pełni lata, w drugiej połowie lata. Ale też wszystkie się ładnie zebrały i tutaj właśnie chcę Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz, z którą możecie się spotkać w swoich ogrodach dość często tego roku. Jeżeli mamy mocną, ostrą zimę i krzew nadmarznie, ucierpi, to często zdarza się tak, że on, chcąc rosnąć, ten system korzeniowy pcha tą swoją siłę do wzrostu, ale tych szlachetnych części jest tak mało i zaczynają nam wyrastać właśnie dziki. Zobaczcie, to są dziki. Charakterystyczne jest to, że liście są bardziej jaśniejsze, oliwkowe, matowe i wtedy należy to po prostu wyrywać w ten sposób. W ten sposób. I to najlepiej robić tak jak teraz, wtedy kiedy już widać wyraźnie, że to jest dzik, a jeszcze jest on na tyle młody, że fajnie daje się wyrywać, bo jak będzie później, to trudno będzie go wyrwać. Czasem trzeba będzie używać sekatora, a to nie jest wskazane. Kolejną odmianą jest odmiana Porto Roche. I ona, słuchajcie, ona najwolniej rusza. Jak tu popatrzycie, to są najmniejsze przyrosty w tym momencie z wszystkich. Jeszcze 2 tygodnie temu wydawało się, że niektóre krzewy w ogóle nie ruszą. Bardzo to opornie szło. Ale teraz widać, że się zbierają. I wszystkie się zbierają. A byłem pewien, że tutaj kilka wypadnie. Nawet ten, zobaczcie, ten najpóźniej ruszał, ale idzie ładnymi takimi pędami. I tutaj na pewno będziemy część pędów skracać, nie dopuszczać ich bezpośrednio do zakwitnięcia, dlatego że jestem pewien, że one by się wyłamywały. No ale tutaj też mamy, widzicie, kilka dzików. O, to jest dzik, należy go wyrwać i to jest dzik, należy go wyrwać. Tutaj też warto by było jeszcze pousuwać to wszystko, ale teraz boję się tutaj ingerować, żeby nie połamać tych rosnących pędów. To, co mogę zrobić tutaj, to o. Ja tutaj to ciąłem elektrycznymi sekatorami, ale teraz mam akurat taki. Mogę jeszcze taką kosmetykę zrobić. Ale na taką pełną kosmetykę przyjdzie czas następnej wiosny. Tutaj mamy odmiana Maria Teresa. Też te krzewy nie były odmładzane wcześniej za bardzo. Widać, że ta nasada jest dość stara. Tutaj część tego krzewu tutaj jakby nie chciała ruszać. Coś tutaj delikatnie się dzieje w rogu. Tutaj coś nam rośnie, tutaj coś nam rośnie, ale całe szczęście druga strona tego samego krzewu ruszyła. Tutaj też bardzo opornie się zbiera, ale rusza. No i tutaj też sytuacja taka, że to raczej nam się wszystko może wyłamać, więc wolę to w ten sposób przyciąć. Wszystkie krzewy się zbierają do życia. Trochę lepiej wygląda sytuacja tutaj z Baroness, chociaż to są siostrzane odmiany, ale to już jest schowane za budynkiem. Tutaj nie było przewiewu mroźnego powietrza i te rośliny też może mniej ucierpiały od mrozów i one jakby równiej ruszają. Ale też niektóre są nie tak gęste, jakbym chciał i można je w ten sposób zmusić do rozkrzewiania jeszcze. Nawet cały ten. Podobnie tu. Pomponella. Też się obawiałem o tą pomponellę, bo to jest mocno rosnąca roślina. Wiele z tych pędów było bardzo grubych u nasady. Tutaj zresztą widać, o, bardzo grubych i starych. I też nie byłem pewien, jak ona zareaguje na takie ostre cięcie, ale widać, że się zbiera. To będzie najprawdopodobniej do odcięcia później,
bo z tego już nam nic nie wyrośnie, ale tu poniżej fajnie zaczynają się te pędy zbierać. Najgorzej wygląda, najmniej rozgałęzień ma ten krzew, więc go sobie tutaj jeszcze przytniemy. Kolejną odmianą jest Rose Romantic. I zobaczcie, Rose Romantic wygląda bardzo fajnie. Równiutko się zbiera. Wszystkie krzewy przeżyły. Super to wygląda. Tu już będziemy mieć trudniej, dlatego że nam tutaj palety zasłaniają. Tu mamy odmianę Country Girl. Też fajnie się zbiera. Wszystkie krzewy przeżyły. Ten drugi wygląda trochę najgorzej, ale on jakoś tutaj żyje. Ja go przyciąłem, niech się rozkrzewia jeszcze. Potem mamy Ice Princessin. Odmiana, której nie lubię, dlatego że rośnie za wysoka, kwitnie tylko u góry. Już dawno miałem ją stąd usunąć i zastąpić czymś innym, ale na razie jeszcze rośnie. I zobaczcie, fajnie, bardzo fajnie zareagowała po przycięciu. Super. I na koniec jedna z moich ulubionych róż rabatowych, Gartenfreud. Też w ogóle nie była odmładzana przez wiele lat. Te nasady były po prostu już takie zestarzałe, ale wszystkie krzewy się zebrały i wszystko nam odbija. Nie tak równo, jakbym chciał, ale pędów jest, zobaczcie, dużo. Dla porównania tutaj macie róże wielkokwiatowe, tam były rabatowe, tutaj macie wielkokwiatowe, które też dość mocno niektóre odmiany ucierpiały tej zimy, ale one były cięte później, zdecydowanie później, myślę, że miesiąc później albo nawet dłużej i one nie wyglądają tak fajnie jak wiele z tych rabatówek, dlatego że nie zagęszczają się od samego dołu. Szczególnie tu na tym Memoir widać to dobrze, że rosną nam pędy z końcówek tych starych pędów, a nie z samej nasady krzewu. Tak? Tu mamy, nic się nie dzieje, tylko tu nam rośnie. I dlatego właśnie robiliśmy tam takie niskie cięcie, żeby nam pędy zaczęły rosnąć z nasady. Tutaj jest podobnie. W zasadzie wszystkie te wielkokwiatowe nie były tak nisko cięte jak tamte rabatówki i to wszystko wygląda podobnie. Być może w przyszłym roku zrobimy takie niskie cięcie jak tamtych rabatówek po to, żeby od samej nasady odmłodzić tą nasadę. Na dzisiaj to tyle. Podsumowując, pokazałem Wam efekty bardzo wczesnego cięcia odmładzającego. Dotyczyło to starych róż rabatowych. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to Wam go tutaj gdzieś podlinkuję. Zobaczcie, kiedy to było robione i jak to było robione. I warto takie cięcie robić raz na kilka lat. Niekoniecznie co roku. Ja uważam, że jeżeli zima jest łagodna i te pędy ładnie przezimowały, to szkoda mi takiego cięcia było robić. Wolałem zostawić rośliny większe i mieć obfitniejsze, bardziej obfite pierwsze kwitnienie. Natomiast raz na 4, raz na 5 lat warto takie cięcie zrobić, po to, żeby odmłodzić samą nasadę krzewu, żeby tam było tej młodej tkanki dużo, bo jeżeli tej tkanki nie ma, to widzieliście na kilku krzewach, co się dzieje, jak one bardzo trudno później regenerują się, jeśli chcemy je odmłodzić. W następnym filmie pokażę Wam róże w żywym katalogu róż. One też już są dosyć zaawansowane we wzroście. Całe szczęście nas ominęły te przymrozki z tego tygodnia, więc nie mamy żadnych strat. Dużo roślin już w doniczkach czeka na Was. Już 1 maja uruchomimy sprzedaż róż w doniczkach 2-litrowych, a te w doniczkach 6-litrowych. Troszkę później, trzeba będzie troszkę dłużej na nie poczekać. Zaczynamy od 2-litrówek, tam jest bardzo dużo odmian, także każdy, kto czekał na doniczkę, już wkrótce będzie mógł sadzić rośliny do swojego ogrodu. Do zobaczenia w następnym filmie.